Dzień dobry, cześć, witajcie w nowym odcinku. Dawno nie było nic nagrywane, więc będę się musiał troszeczkę oswoić z kamerą. We wrześniu nie było ani jednego filmu z kontentu ciężarówkowego, więc postanowiłem nagrać jeden taki film na koniec miesiąca. A warunkiem do nagrania takiego filmu jest to, że dzisiaj jest godzina 14, dopiero przyszedłem do pracy, bo bramki wjazdowe są bardzo późno. Po godzinie 20 miałem dzisiaj dużo wolnego czasu do południa, więc odrobiłem się praktycznie z jednym filmem z naszych wakacji. Także film z Werony muszę tam jeszcze lekko dopracować i będzie gotowy, dlatego myślę, że uda się nagrać coś z tego tygodnia i zmontować to tak, żeby to też było na weekend. Niestety fizycznie nie mam tyle czasu w życiu, żeby udało mi się montować 2 filmy tygodniowo. Jest to dla mnie nieosiągalne. Jeśli chodzi o mój samochód, to jak wróciłem z urlopu, to nastąpiły lekkie zmiany, co Wam potem pokażę, co po niektórzy już pewnie widzieli na jednym z shortsów. Wróciłem z urlopu, samochodu nie było na parkingu. Znalazłem go na takiej naszej hali. Samochód pod moją nieobecność był oklejany reklamą firmy, a jak im to wyszło, to Wam potem pokażę. Także ja się już ładuję na połaniec. Zobaczcie na dolną kamerę. Jakiś robak siedzi na kamerze i tak go tutaj widać. A wiem, że większość osób, które trafiła na ten kanał, bardziej interesuje content transportu niż podróży. Widać to było po edycji pierwszego filmu z wakacji, gdzie subskrypcje od razu poleciały na łeb, na szyję. Ale doskonale to rozumiem, spodziewałem się tego, nie każdego musi wszystko interesować. Dlatego na chwilę obecną ten kanał dalej będzie w formie dwutematycznej. Kto będzie miał ochotę, to będzie oglądał, a kto nie, to znajdzie sobie inne treści na YouTubie. Ale mimo wszystko będzie miło, jak coś po sobie pod tym filmem zostawicie. Dobra, załadowane, jadę zobaczyć na wagę, jak to wychodzi. Ostatnio coś mi się waga rozkalibrowała, próbowałem sobie ją skalibrować z naszą wagą. Zobaczymy, jak to teraz wyjdzie. Niestety miejsce, w którym się ładuje, nie jest zbyt równe. Wszystko zależy, jak się te koła poustawiają, jak się zrobi nacisk na daną ośkę. Bardzo się to wszystko może tutaj pozmieniać. Także jadę sobie lepiej sprawdzić na wagę. Już przejechałem parę metrów, już pokazuje inaczej niż jak się ładowałem. No i dobra, załadowany. Idę rozgarnąć. Kazałem Dawidowi ubrać troszeczkę z każdej komory, zobaczymy, jak to wygląda. Moja waga przekłamuje o 200 kg na plus, czyli realnie na wadze miałem 200 kg mniej niż tutaj pokazuje w Mercedesie, więc w tą stronę jest ok, bo przypomnę, że na elektrowni w Połańcu są bardzo duże kary za to, jak przyjedzie przeładowany samochód. No i elegancko, nie wygląda to najgorzej, równo załadowane po całości. Równa górka po całej długości naczepy, rozgarniamy. Ostatnio zmieniłem narzędzie do rozgarniania towaru, zamieniłem widły na grabki, bo zaczęły mi już pomalutku dokuczać plecy, zaczęło mi pomału dokuczać biodro, jednak człowiek troszeczkę zdziadział, nie mam już tyle siły w rękach i gdzieś człowiek całą tą siłę przenosił na biodro, nogi, kolana, plecy, zamiast ciągnąć ten towar rękami i już zaczynałem odczuwać różne dziwne bóle, dlatego przerzuciłem się na grabki, grabkami zabieram mniej towaru za jednym zamachem, więcej się nimi namacham, ale po prostu nie bolą mnie tak plecy. Załadowane. Właśnie kolega Janek odjeżdża, zamieniliśmy kilka słów. Przyjechał do nas ze Zrębką. Okazało się, że ogląda te moje wypociny, ogląda te filmy. Także w dobrym momencie się dzisiaj wstrzeliłem, żeby coś nam tutaj nalepić. No to jak już zauważyliście, tak wygląda ten samochód z tej strony po oklejeniu. Z drugiej strony Wam na razie nie pokażę, bo tam stoją ciasno przy tujach. A to właśnie ta druga strona ma bardzo wiele do życzenia. Jadę sobie na bazę firmy transportowej KK Trans. Tak się chyba nazywa, jak się nie mylę. Bo wydawało mi się, że myjnia jest pusta. Stoi jedna ciężarówka. Zapytam się, do której myjnia jest otwarta i czy zdążę się w ogóle umyć. Brama od myjni się zamyka. Przyszedł chłopak, zaczyna myć ten samochód. Powiedział, że raz, dwa ogarnie to auto i zdąży mnie jeszcze umyć, bo za niedługo kończy pracę. Dobra, odjeżdżamy na myjnię. 20 minut trwało okupowanie tego samochodu przede mną. Zobaczymy, jak mi to pójdzie ze mną. Oświecił się stop, czyli dobrze stoję. Haki od plandeki złożone, plandeka pozaciągana, gumki pozaciągane. Płukamy się.
No i maszyna umyta. Dobrze to wygląda. Lecimy na Połaniec. No i samochód umyty. W Wolbromiu taka przyjemność kosztuje 210 zł. Jak idą te szczotki i spłukują ten samochód, to tam podobno w tych dyszach jest jeszcze wosk. Także podobno jest to mycie z woskowaniem. Ja jestem zadowolony, mi się podoba. A póki co obwodnica Miechowa. Chyba w ostatnich letnich promykach słońca. Tu jeszcze lato nie daje o sobie zapomnieć. Fajnie, cieplutko jeszcze dzisiaj jest, ale od jutra pogoda ma się już psuć. Zjechałem sobie z S7. Jadę w kierunku Pińczowa. Taką drogą ekipa tu sobie pachołków ponastawiała, bo tu remontują te studzienki, co są przy drodze i w niektórych miejscach przed zakrętami to tak słabo wygląda. Tutaj już te studzienki są połatane, widać ładne czarne łaty. Dobrze mi się tutaj przez tą wioskę jedzie. No tutaj Mercedes zauważył jakąś niewidzialną linię. Ostatni raz jak nagrywałem film w sierpniu, to byliśmy na etapie, jak wszędzie dookoła na polach były żniwa, a teraz wszędzie dookoła są wykopki i ludzie kopią ziemniaki. No i dojeżdżam sobie pomału pod elektrownię. 19:25, mam pół godzinki, żeby się rozplandeczyć, pomierzyć, przygotować do wjazdu. No i dobra, podjechałem pod bramę. Jestem w czwarty w kolejce po godzinie 20. Całą drogę ładowała mi się czołówka. Musiałem sobie kupić kabel, bo zgubił mi się gdzieś kabel na mikro USB. A to już jest ten czas, że trzeba zacząć używać czołówki. Połaniec wysypany, za 5:21. Mniej więcej 21:30 będę na placu na drugim terminalu. Muszę się jeszcze dzisiaj załadować na jutro. I jutro mam wjazd między 6 a 8. Także lecę raz, dwa, żeby jak najszybciej zacząć pauzę, zrobić 9 i wyrobić się jutro do godziny 8. Na szczęście nie byłem nękany żadnymi następnymi wjazdami po 22 do północy, czy nie daj Boże po północy następnym. Także bardzo fajnie, załaduję się na jutro i idę spać. I jeszcze nocne manewry przed nami. Akurat się przytrafiło, że jeszcze operator jest na placu. Jeszcze się raz, dwa załadujemy i dobranoc. No to dzień dobry we wtorek rano, 6:30 zaczynamy. Do godziny 8 wjazd, 7:10, 7:15 powinienem być pod bramą. I zobaczymy, co tam dalej w dniu dzisiejszym do roboty. Ostatnimi czasy się to troszeczkę pozmieniało. Trzeba być zdecydowanie bardziej cierpliwym w oczekiwaniu na dyspozycję, bo jeżdżą wszystkie nasze auta. Skończył się sezon urlopowy. No i jakoś trzeba tą robotą dzielić. No dobra, Połaniec rozładowany. Niecała godzinka, bardzo fajnie poszło. Przed bramą postałem 15 minut, a nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby oczekiwać na dalsze dyspozycje, bo zazwyczaj to się działo na zasadzie ja się rozładowuję w środku, dzwonię, pada hasło, co dalej robimy i jedziemy robić swoje. A teraz, tak jak wspominałem, zrobiła się nas cała armia i trzeba troszeczkę na swoje dyspozycje poczekać. Wylosowała mi się miejscowość Nisko. Jadę, załaduję zrębkę, zobaczę jak ten towar wygląda, bo od tego jest uzależnione, dokąd sobie z nim pojadę. No i pogoda robi się pomału szarobura, więc myślę, że wczorajsza myjnia za chwilę pójdzie na nic. Dojeżdżam pomalutku do Niska. Tutaj w prawo mam taką ciasną krzyżówkę. Roboty drogowe, pachołki to i tak ze środkowego pasa muszę skręcać w prawo, ale na razie puszczają ruch z naprzeciwka. A ja się tu muszę dosyć mocno wyciągnąć. No już właśnie prawym pasem postanowili mnie tu omijać, objeżdżać. Temu chłopakowi, który ruchem kieruje, chyba się klakson spodobał. Zajechałem na miejsce, rozpoczęliśmy załadunek. Tutaj załadunek odbywa się starą, poczciwą ładowarką Ełką.
wiatr wieje na kabinę, już tam mam całego globa zasypanego tym sypem ze zrębki. Fajna, bardzo duża łyżka, operator ładuje elegancko na samym środku czubek, więc bardzo fajnie się to rozgarnia. Załadunek raz, 2-15 minut i odjazd. Dobrze, że nie pada deszcz, bo cały ten dach już był oklejony z tego syfu, a tak to jest nadzieja, że jak ruszę, to go zwieje po drodze. To wspominałem wczoraj, jeśli chodzi o oklejenie tego samochodu, to z prawej strony ekipa, która to robiła, się nie popisała. Najbardziej to widać na drugiej literce E. Trochę chłopakom zeszło. Po tej stronie było bardzo dużo pęcherzy powietrza. Praktycznie na każdej literze. Dosyć dużo już wciągło. Dosyć dużo zniknęło tych pęcherzy, ale i tak nie za rewelacyjnie to wygląda. Sprawa jest zgłoszona, nie wiem, czy będzie na to reklamacja, czy będą to wymieniać, czy nie. Na razie nie uzyskałem takiej informacji. Do celu 280 km, zajmie mi to około 4 godzin. Tutaj kawałek pojadę krajówką, wjadę na S19, potem A4 do Krakowa. Bardzo fajna i przyjemna trasa. A o ile się nie mylę, to tędy kiedyś chyba właśnie szła stara 19 Rzeszów-Lublin. Dojechałem już na miejsce, 4 godziny 4 minuty jazdy mi wyszło. Zatankowałem sobie samochód od razu, jadę to rozładować i za chwilę będę dzwonił co dalej, czy się ładuje czymś na połaniec, czy co tam dalej działamy. Skasuję sobie jeszcze tylko kilometry, 2827 km, 915 litrów weszło, 109 litrów AdBlue weszło, ale AdBlue nie tankuje za każdym razem. Jeden zbiornik AdBlue mi wystarcza na w sumie 2 zbiorniki paliwa. W związku z tym, że się nie mogę dodzwonić, dowiedzieć co robię dalej i tak muszę zrobić pauzę, także czas na obiadek. I tak jest jedno auto przede mną właśnie się ładuje, ale domyślam się, że też się załaduje na połaniec, bo pewnie i tak nic innego mi nie wymyślą. Dzisiaj na obiad jedna z szybszych i prostszych wersji, czyli po prostu warzywa na patelnię z Biedronki. Dzisiaj akurat po indyjsku, smażone kawałki kurczaka. I tak będzie wyglądał dzisiaj mój obiadek. No to lecimy z tym koksem. Najpierw sobie wepcham ten towar pod plandekę. Tam, gdzie on i tak najbardziej siada podczas transportu. Z tyłu pod drzwi. Tak samo. A potem tą nadwyżkę, co tu zostanie środkiem, to rozplantujemy i powinno być. Niestety, ale w tej naczepie Krakera bardzo paskudzi ta pierwsza belka, przy której właśnie jestem, bo ona trochę straszy operatorów i zawsze jest dużo towaru tutaj do wepchania przez tą belkę, a poza tym przy załadunku towar też się wiesza o tą belkę, się blokuje i nie spada pod tą przednią ścianę. Dobra, ok, mniej więcej na drogę może być, bo to i tak jest do poprawienia jeszcze pod bramą. Dzień dobry, środa 6:30, pierwsza 11 w tym tygodniu wykręcona. Do godziny 8 mam wjazd, jadę pomału pod bramę, rozplandeczę się, zmierzę sobie ten towar, zobaczymy ile ten towar usiadł, bo tak jak wczoraj widzieliście, było praktycznie na płasko załadowane. Myślę, że tradycyjnie z 15 cm ubyło, a pauzę robiłem prawie jak zawsze na BP w Połańcu. One przegarnięte, no 15 cm trzeba odpisać. Czyli standard, można powiedzieć. Było załadowane prawie idealnie na płasko. Minus 15 po dojeździe na miejsce. Czyli około minus 5 metrów. 2,60 wysoko. 13,5, 2,40. 8 razy 2,6. 87,05 metra przestrzennego razy 0,42 36,56 metra sześciennego. No i dobra, pierwszy połaniec zrzucony, zajęło mi to troszeczkę ponad godzinę. Lecę po jeszcze jeden połaniec na ten terminal obok. Po godzinie 10 mam drugi wjazd. Myślę, że akurat tak po 10 parę minut powinienem się wrócić z tym drugim kursem.
Potem teoretycznie pojadę sobie na nisko, załaduję towar i pojadę z nim do Sławkowa. Także mam wstępnie zarysowany dzisiejszy dzień, co nie zdarza się u nas zbyt często, żeby nie powiedzieć, że ostatnimi czasy w ogóle się nie zdarza. Ale to, że on jest wstępnie zarysowany i zaplanowany, nie oznacza, że tak się to dzisiaj skończy, bo to po następnym połańcu już się może zmienić. Niestety, ale zaczął padać deszcz od rana, więc praca w dniu dzisiejszym nie będzie zbyt przyjemna. Dlatego im mniej załadunków, tym lepiej. Deszcz pada. Z operatorem się trochę poprzekomarzałem, ale właśnie widzę, że mi się plik usunął. To się pośmialiśmy, że jak następnym razem tak krzywo załaduje, to się zamieniamy rolami. Ja ładuję, on rozgarnia. Trochę za mało miejsca było na placu, nie było się jak ustawić, a on tym ramieniem nie miał jak na siebie bardziej naciągnąć i trochę to miałem przesypane za bardzo po plandece. Towar mokry, ciężki. Ciężko się to rozgarnia. 9:05, nawet będę przed 10 pod bramą, to jeszcze trochę będę musiał poczekać na swoją awizację. Na szyby trzeba odparować i jedziemy. Połań jest zrzucony, jadę na to nisko. 80 kilka kilometrów, mniej więcej 1,5 godziny tam pojadę. Nie pamiętam, czy zrobiłem dzisiaj jakąś 30-minutową pauzę, bo na razie tachograf mi same 15 zalicza. A jeżeli nie wyszła mi żadna 30, bo nie pamiętam, to do godziny 12:30 będę miał 6 godzin pracy i mniej więcej tak 12:30-40 powinienem być na placu pod załadunkiem. Pogoda jaka była, deszczowa taka jest, no ale na razie prawie 1,5 godzinki sobie posiedzę, to może padać. Nie wiem, jakiś połapany kierowca w osobówce mi się trafił. Dał znać awaryjnymi. Z daleka mruga kierunkowskazem, że będzie skręcał. Bardzo jasny, czytelny sygnał. Należy się panu pochwałka. Dobrze, dojeżdżam pomału do ronda w miejscowości Łoniów, gdzie się przecina droga 79 z 9. Miałem tu jechać w prawo na Tarnobrzeg i w kierunku Niska. Właśnie dostałem telefon, że operator tam nie da rady załadować. Została mi zmieniona destynacja, jadę do Starachowic. Przez chwilę musiałem pomyśleć, w którym momencie, w którym miejscu ja jestem na mapie i gdzie są w ogóle Starachowice teraz. Ale okazało się, że spoko. Tu na rondzie w Łoniowie właśnie pojadę zamiast w prawo to w lewo i 9 w stronę Radomia na razie i potem na Starachowice. Zaraz sobie odpalę nawigację, bo bardzo, bardzo dawno nie byłem w Starachowicach, nawet nie wiem ile tam jest kilometrów, jak tam jest daleko, żeby sobie jakoś oszacować czas przyjazdu, bo nie wiem, czy dojadę tam na tartach, czy będę musiał jeszcze coś po drodze wypauzować. No to wbiłem się na 9 i teraz w stronę Ostrowca Świętokrzyskiego. Także tak jak już chyba wcześniej mówiłem, tutaj nie ma co brać wszystkiego za pewnik, takie planowanie do przodu u nas się totalnie nie sprawdza. Także niektórzy u nas się denerwują, że nie wiedzą do przodu, co mają robić dalej, ale to się za szybko wszystko zmienia. To po prostu trzeba sobie to w głowie tak poukładać, że trzeba być elastycznym i nie przybierać się do głowy. A już przez chwilę myślałem, że obwodnica Opatowa już jest otwarta. Z daleka ładnie to wyglądało, ale tu jeszcze kupa roboty. A w dodatku tu na rondzie jest jeszcze jakieś kierowanie ruchem, wahadło. Tu też jakieś wahadło jest, też tutaj ruch jest zmieniony. Widziałem, że na Kraśnik droga już jest otwarta obwodnicą Opatowa. Że coś się dzieje, coś się tu buduje, remontuje.
Dobra, nie ma tu sygnalizacji świetnej, jest jakiś pan, co steruje ruchem, kot go pilnuje, kot za nim chodzi. A jak kot go pilnuje, to znaczy, że karmi kota swoim śniadaniem. Ale się tu ładnie rozpogodziło, słoneczko wyszło. Chłodno dalej, bo 13 stopni, ale przynajmniej nie pada. Jeszcze jakieś 15 km do celu. Nie wiem, jakiś pościg się tu odbywał, czy co? Tam też prosto pójdzie jakaś droga. Chyba ta nowa 42. Zmienia się tu wszystko, zmienia się. Ale akurat ten kawałek drogi 42 to odkąd pamiętam to budują. Dobra, wjeżdżam na strefę przemysłową w Starachowicach. Podjedziemy pod tartak, zobaczymy, czy stoją tam jakieś samochody do załadunku. 13:20, pewnie przerwa zmianowa jakaś tutaj będzie, coś w tym rodzaju. Może akurat będzie czas, żeby zjeść jakiś obiad. Dobra, załadowane. Bardzo porąbana akcja to była. Działo się wszystko w trymiga. Ledwo zdążyłem zrobić tą 30 pod tą rampą, także o spokojnym jedzeniu obiadu nie ma co marzyć. Zjemy coś spokojnie wieczorem. Towar bardzo ciężki do rozgarniania. Swoje waży. Także robór będzie miał co robić. Wybiła godzina 14, pewnie za chwilę cała strefa przemysłowa wyjedzie z roboty i zacznie się młynna droga. Dobra, rozładowane. 31 minut czekałem na telefon z kolejną dyspozycją. Bardzo utrudniony kontakt jest ostatnimi czasy, no ale nie ma się co dziwić, za dużo rzeczy ma człowiek na głowie. Wylosowałem tartak w Wadowicach o 20:15, mniej więcej będę pod bramą tartaku. Nie ma tam możliwości wjechać na plac na noc, będę stał przed tartakiem. Chyba na 6 godzinę przychodzą do pracy. To już mniej więcej o 6 włączę czuwanie i rano będziemy działać. Dostałem już na tym placu, zrobiłem 45 minut pauzy, wyzerowałem tachograf. Teraz jest kwestia tylko taka, czy uda mi się zmieścić w 9 godzinach, czy przekroczę tą 9 o parę minut. Dzień dobry w czwartek rano. Udało się dojechać pod ten tartak. Wczoraj 8:50 jazdy, więc fajnie. Mam 200 metrów dojazdu do tartaku. Stoję sobie tutaj taki przytulony do płotu. Tu jest przejazd, tu było takie najszersze miejsce, najszersza zatoczka. Po godzinie 6 dostałem SMS-a od kolegi Rafała, który notabene u nas pracował na ruchomej podłodze, teraz pracuje tutaj na tartaku, żebym na razie nie wjeżdżał, nie szarpał sobie czasu pracy, bo on musi załadować swój samochód paletami i zadzwoni mi, jak plac będzie wolny, będę mógł wjeżdżać. Także bardzo fajne podejście, dzięki za info, bo bym się niepotrzebnie ruszył, czas pracy by leciał, a nie wiadomo, jak to się dzisiaj do wieczora dzień potoczy. Także zrzucam plandekę, dopiję kawę i czekam na telefon od Rafała. Ale nie, idę szukać czapki, jest 9 stopni, ale jest tak zimny wiatr, że normalnie w uszy zimno. No i Rafałek już wyjeżdża w trasę. Czy lusterka nie zbił? Rafał, uważaj na moje lusterka! Mikro i zobacz, będziesz nagrywał coś? No już jesteś na filmie. A kurde, dobra. I co, gdzie lecisz? No na knapy. To fajnie. Ładowice załadowane, przeciskam się pomału przez Skawinę w kierunku autostrady A4 na obwodnicy Krakowa. Skawina jak zawsze zakorkowana. Radio już trzeba było przyciszyć, bo już się chłopcy niepotrzebnie nakręcają. Już się zaczynają pouczać, jak kto ma jeździć przez rondo, kto tam ma kogo puszczać, jeździć 1 na 1 i tego typu tematy. Zimno dzisiaj strasznie. Już z 9 zrobiło się 8 stopni. Musiałem sobie poszukać zimowej czapki. Na bluzę jeszcze założyć kamizelkę, bo mi wiało po plecach, jak to rozgarniałem. Powolny ruch drogowy na drodze 44.
Przed tobą, korek, między pułkownika Andrzeja Hałacińskiego a 44 Skotnicka, 5 minut opóźnienia. Cztery lokomotywy po prostu są. Rozładowałem się, zadzwoniłem, co dalej mam robić. Miałem się ładować na Połaniec na godzinę 12:14 lub 14:16. Jak się rozładowałem, to się okazało, że jednak zmiana planów. Niepotrzebnie się rozplandeczałem, a strasznie dzisiaj wieje wiatr, wszystko. Strach się w ogóle rozplandeczać. Dobra, jadę załadować Zrębkę gdzieś tam pod Leżajsk, 110 km przede mną. Myślę, że niecałe 2 godziny i będę na miejscu. Ale przynajmniej bardzo ładna droga tam prowadzi. Praktycznie cały czas przez lasy. Troszkę przywąskawo, ale nie ma tu takiego ruchu, żeby się obawiać. No i piękny sosnowy las, kurczę, grzybiarzów mnóstwo w tym lesie. Szkoda, że nie ma człowiek chwili czasu, żeby sobie pospacerować po lesie. Wieje tak mocny wiatr, że słychać jak igły się normalnie o szybę rozbijają. Ale coś uderzyło, ja pierdzielę. Dobra, zatrzymuję się zobaczyć, co to było. Nie wiem, tutaj coś jest. Opa. Tutaj coś uderzyło. Nie wiem, co to było. Tu mam troszeczkę na wycieraczce i nie mam sobie jak chwycić tej kamery. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, co to uderzyło, ale huk był fajny. Myślałem, że jest po szybie. No, przestraszyłem się konkretnie. Ciekawe, czy to na kamerze będzie słychać, jak to hukło. Myślę, że to nie był żaden ptak, bo ptaku to by chyba jakieś biurka zostały. Ktoś mi tu brzydko osobówkę postawił. Się muszę po gałęziach przeciskać. Jechałem tam na miejsce, operator już na mnie czekał, ledwo zdążyłem wstawić wodę na kawę, bo już mi się kawy chciało. W międzyczasie przy rozgarnianiu zleciałem na dół do kabiny, zalałem sobie tą kawę, wstawiłem sobie obiad. Skończyliśmy ładować, rozgarniać, plandeczyć, przerzuciłem obiad do miseczki. Zjadłem po drodze jeden wielki chaos. Połaniec po 18 jeszcze rozładowany. Jadę na jutro pod Leżajsk na załadunek. I tutaj sobie takie rozkminki mam. Jak to strategicznie na jutro rozegrać. 7 godzin mam dzisiaj wyjeżdżone, ale za 40 minut kończy mi się 13 godzin pracy. Fajnie by było zrobić 11 na jutro, żeby sobie 15 na piątek zostawić. Ale z drugiej strony dużo mi zostanie jutro dojazdu, a jeszcze nie wiem, na którą godzinę mam tam przyjechać, o której będzie załadunek. I tak sobie myślę, że chyba lepiej wykorzystać jazdę na dzisiaj i zmarnować 15, a stać już na gotowo pod rampą. Jak przyjedzie, będzie ładował. Wtedy dopiero zacznę czas pracy i jutro będziemy walczyć na 13 godzin. I tak też zrobię, bo szkoda mi stawać na wyjeżdżone 7 godzin z haczykiem, bo nie wiem, co przyniesie jutrzejszy dzień. Udało się dodzwonić, udało się dogadać co do załadunku. O 20:30 będę na placu, udało się troszeczkę czasu urwać. Mniej więcej za 15:09 przyjedzie operator, jeszcze mnie dzisiaj załaduje. Bo była opcja albo dzisiaj jeszcze, albo jutro po godzinie 5. No musiałbym wtedy dużo wcześniej wstać, załadować się na pauzie, musiałbym się na dzisiaj tak ustawić, żeby było idealnie na jutro, żebym się nie musiał przestawiać i tak dalej. A potem to dopiero po godzinie 8 rano, a jutro jest piątek, a jutro po 10 teoretycznie mam wjazd na Połaniec. Szkoda marnować czasu przy piątku, także jeszcze się dzisiaj załadujemy. W zeszłym tygodniu tutaj stałem na tej bocznicy kolejowej na rampie. Jeździ tu dosyć sporo towarowych pociągów w nocy, więc jest czasami dosyć głośno, zależy od składu, jaki przejeżdża. Także dzisiaj się jeszcze załaduję, zjadę sobie z tej rampy, ustawię się na takim dużym placu, tam jest cisza i spokój i nawet tam jakieś latarnie ze wsi świecą, bo na tej rampie, jak przejedzie ostatni pociąg osobowy,
mniej więcej koło godziny 21 to gasną wszystkie latarnie i świata nie widać. W przy świecę. Tu jest peron, tu jest dworzec kolejowy, tu jest bocznica. Wiem, widzicie tutaj tyle co ja. Plan jest taki, że jak się załaduję, to podjadę sobie tam pod te latarnie. Tam jest taki plac i tam będę stał te 100 metrów od tych torów kolejowych, tam będzie spokojniej. Tak wygląda ta okolica. Ciemno, tylko słychać jak psy szczekają. No i tak jak powiedział, tak przyjechał. Zaczynamy wieczorne manewry jeszcze. W zasadzie gdyby jutro nie było piątku, to bym to olał. Wolałbym się rano ładować, jakby było widno. Dzień dobry, w piątek dochodzi 6:30, jeszcze czekam aż przeskoczy minuta i robimy rozpoczęcie, jedziemy. Przy dworcu kolejowym jest taki fajny, bardzo malutki sklepik, taki typowo wiejski, jak to dawno było. Zakupiłem sobie pączka, drożdżówkę. Nie wiem, mam wrażenie, że po 2,80 za drożdżówkę, za pączka to tanio. To co mi się wydaje, to u nas na Śląsku poniżej 4 nie schodzi. Tu w lewo tą drogą też bym dojechał, tylko że tam jest 6 ton. Pojedziemy ładnie, legalnie, żeby ludzi nie denerwować. Tu mnie jedynie to drzewo po prawej stronie trochę stresuje. No a ten sklepik jest tutaj w dworcu. Takie fajne, przemiłe, starsze panie. All the memories we made under the summer sun, chasing after waves, a taste of berries on my tongue, sipping on a feeling, sun has got me healing, vibing out to your guitar. I don't wanna go. Przyjechałem na miejsce, 1,5 godzinki mi to zajęło. Już stoję pół godziny, udało mi się zrobić pół godziny pauzy niechcący, bo tu straszny młyn jest od samego rana. Nie wiem, chyba 7 albo 8 w kolejce jestem, żeby się rozładować i załadować to. Przyjechała ładowarka do pomocy, żeby podgarniać trochę towaru, także będzie szybciej niż takie podrzucanie łyżką z koparki, więc troszeczkę może teraz ta robota pójdzie do przodu. Dobra, wołan jest rozładowany. Jest piątek, strasznie mi się dzisiaj w głowie spieszy do domu, już wszystko się dzisiaj dzieje za wolno. Za wolno biorą, za wolno rozładowują, za duża kolejka do wagi, za duża kolejka do bramy wyjazdowej. A jeszcze gwoździem do trumny było to, że jeszcze 20 minut czekałem pod bramą na jakąś dyspozycję. Lecę w góry do Tęczyna po jakąś trocinę i będziemy zjeżdżać pomału na plac, ale organizacja pracy w tym tygodniu zaczyna mnie mocno denerwować. To już pomalutku kończymy ostatni załadunek w tym tygodniu. Już chyba ostatnia komora się zaczyna zasypywać. Jeszcze kilka minut i zaczynamy wracać w kierunku bazy. Dobra, to wyjeżdżamy. Pasy, 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 pasy. Skrzynia zblokowana na manual, bo tu czasami jest dość grząsko, ale dzisiaj fajnie poszło. O, ktoś tu widzę słupek już położył chłopakom po lewej stronie od ogrodzenia. Najważniejsze to nie ściągnąć elewacji, a potem to już idzie. Obwodnica Krakowa przy piątku nie zawodzi, no bo przecież jak jesteśmy już przyzwyczajeni do korków, to nie mogła nas rozczarować. Fordzisko już stoi i czeka. Koniec roboty, koniec tego tygodnia. Koniec tygodnia, koniec tego odcinka. W tym tygodniu 2400 km. Dzięki za obecność. Jak wytrwałeś do końca, daj po sobie znać. Jak Ci się nie podobało, to też daj znać w komentarzu, co Ci się nie podobało. No i do następnego. Hej!